Jestem Kin, teraz jestem Błażej, zamieniłem się z organizatora w prelegenta. Witam na mojej prelekcji o SSL-u i TLS-ie, certyfikatach i będziemy też omawiali podstawy kryptografii. Więc kim jestem? Jestem Kin. Jeżeli się bardzo chcecie mi podlizywać, możecie mi mówić Kin. Jeżeli bardzo chcecie wiedzieć, jestem członkiem Knyfyrtla, jestem uważany za Chief Complaining Officera w naszym hackerspace'ie. Tutaj jest kod QR, który polecam zeskanować, nie ma tu nic złośliwego. To jest link do naszej strony, naszego hackerspace'a. Nie żebym shilował, ale zapraszamy. Co kilka tygodni mamy dni otwarte. Pomidor już wspominał, że jesteśmy na Słowackiego. Więcej nie będę shilować. Więc dlaczego ta prezentacja? Pracuję w cyberbezpieczeństwie i z doświadczenia wiem, ile ludzi wciąż nie do końca rozumie, co to jest TLS, co to jest to szyfrowanie, i dlaczego jest tak ważne używanie szyfrowania, certyfikatów i ich walidacji. Ludzie nie wiedzą tego od początku szerszego wprowadzenia SSL-a. To było na początku wieku, jak nie koniec poprzedniego wieku. Sam temat zielonych kłódek był chyba najpopularniejszym, największą próbą szerzenia tej świadomości wśród użytkowników końcowych, użytkowników nietechnicznych, przeciętnych ludzi. Niestety ten temat umarł. Ja to pamiętam z czasopism typu Komputer Świat albo Chip, które czytałem w podstawówce. Temat generalnie rzeka. O SSL-u, TLS-ie możecie się dowiedzieć wiele, nawet artykułów na Wikipedii. To jest jeden z lepiej udokumentowanych technologii bezpieczeństwa, ponieważ praktycznie cała nasza współczesna komunikacja w internecie jest w jakiś sposób szyfrowana. Jest szyfrowana z bardzo dobrych powodów, na podstawie wcześniejszych podatności, incydentów i problemów. Co czyni ten temat bardzo dobrze udokumentowanym w internecie, omówionym z każdej strony i pod każdym kątem, co czyni go znacznie łatwiejszym do researchu, gdy się robi pierwszą prelekcję na pierwszą konferencję. Jednak mimo pracy tych wydawnictw, tych firm, wielu osób poświęcających czas prywatny i służbowy, świadomość tematu nawet wśród informatyków jest dosyć kiepska. Co się zmieniło, to właśnie zmniejszenie nacisku na świadomość użytkowników, większy nacisk na techniczne usprawnienie tego procesu i nowe rozwiązania, które są w dużej mierze przeźroczyste. I dzięki projektom takim jak Let's Encrypt szyfrowanie teraz jest by default. Tak, to rozwiązało temat ze strony użytkowników, ale informatycy, deweloperzy, administratorzy systemów i sieci niestety nie rodzą się już z gotowym pakietem wiedzy. Większość z nich zaczynała jako użytkownik. I niestety wiele przyzwyczajeń i wiele ignorancji, które oni nabyli jako użytkownicy, po prostu przechodzi do ich profesjonalnej kariery i potem takie osoby jak ja muszą im tłumaczyć, dlaczego muszą poświęcać więcej czasu na coś, co ignorowali wcześniej. Więc szerzenie awareness w ten sposób na konferencjach jest optymalniejszym użyciem czasu. Jako krótki opis prelekcji zaczniemy od tej zielonej kłódki. Ja bardzo lubię ten temat. Zakładam, że większość z was jeszcze jest w wieku, gdzie będzie go kojarzyć. Nowsze generacje już niestety mniej. Omówimy trochę taką krótką historię tej zielonej kłódki w przeglądarkach internetowych w bardzo powierzchownym zakresie. Omówimy rodzaje podstawowe kryptografii używane we współczesnej komunikacji, jakie są z nimi popularne problemy, w jaki sposób certyfikaty mogą z tym pomóc, w jaki sposób urzędy certyfikacji tutaj wchodzą w grę i zrobimy parę niepraktycznych dem na żywo, ponieważ dema na żywo mi nigdy nie wychodzą, mam screenshoty zapisane i będę opowiadać, ale mam nadzieję, to będzie informatywne. Nie bójcie się, nie będzie trudnej matematyki, kryptografia to po prostu matematyka w ukryciu. To też jest ponad moją głowę, więc żadnych trudnych szczegółów nie będzie. Ta prezentacja powinna być względnie zrozumiała dla nawet nietechnicznych osób. Więc zielona kłódka. To było w okresie 2011 do 2019 taki bardzo fajny element przeglądarek internetowych. Gdy strona była szyfrowana z użyciem jednego z wyższych, bardziej nie zaawansowanych, ale tych droższych rodzajów certyfikatu. Przeglądarki internetowe wyróżniały taką stronę, wyświetlając albo zieloną kłódkę, albo nawet podświetlając cały pasek adresu
na zielono, wyświetlając dane firmy, na którą certyfikat był wystawiony. Miało to w łatwy do zrozumienia sposób przekazać nietechnicznym użytkownikom szczegóły dotyczące bezpieczeństwa połączenia do strony docelowej, że to, gdzie się połączyli, to jest faktycznie mbank.pl, a nie embank.pl, które próbuje wykraść dane logowania do banku. Były tego różne postacie, różne ewolucje. Nie będziemy dokładnej historii, ponieważ brak czasu, ale przyjrzymy się kilku przykładom, co by się tematycznie rozgrzać. Chcę zacząć od początku, około 2011. To jest czasy XPK, to jest czas Internet Explorera. Niestety, żeby pokazać to nawet we współczesnej maszynie wirtualnej, musimy znaleźć adekwatny serwer www, do którego się możemy połączyć, który nie odrzuci naszej próby połączenia. XPK wspiera co najwyżej chyba SSL 3.0, obecnie jesteśmy na TLS 1.3, czyli 4 wersjach wyżej i podstawowymi rekomendacjami bezpieczeństwa jest wyłączanie obsługi starych protokołów w serwerach www, więc do przeciętnego serwera www się po prostu nie połączymy z tak starej przeglądarki. Musimy trochę pogrzebać i znaleźć odpowiednie targety. Skorzystamy do tego z cert.sh, to jest usługa, monitor agregująca globalne Certificate Transparency logi. To są logi, które wszystkie urzędy certyfikacji wydają w momencie wydania certyfikatu, żeby mieć globalnie wyszukiwalny ślad, że certyfikat był wydany, oraz Shodan.io, to jest wyszukiwarka hostów podłączonych do internetu, najczęściej wykorzystywana w kontekście IoT, ale wszystko, co jest w internecie, tam się znajdzie. Żeby zacząć, znajdziemy jakąś przykładową stronę używającą urzędu certyfikacji, który już znam. Użyjemy uodo.gov.pl, ponieważ ja wiem, że używa certyfikatów od Certum, czyli polskiej firmy wydającej certyfikaty. Możemy wyszukać potem taki certyfikat na cert.sh i wejść w certyfikat wyższy, czyli który podpisał certyfikat danej strony i potem jeszcze wyżej w certyfikat główny całego Certum. Tutaj mamy certyfikat głównego Certum. On jako główny certyfikat ma kilka dziedzicznych, jakby kilka podwładnych urzędów. Nas interesują te 3 konkretne. Domain, Organization and Extended Validation CAs. To pokazuje nam to są te 3 podstawowe typy certyfikatów, które były używane, które są wciąż używane do szyfrowania stron SSL-em. Omówimy również różnice pomiędzy nimi za moment, ale z tych wszystkich tylko nas te 3 interesują. Zaczynając, jako że mamy już certyfikaty, możemy spreparować odpowiednie zapytania do wyszukiwarki Shodan. No i tak, szukamy wszystkich serwerów www obsługujących SSL 3.0, SSL version, SSL v3 na porcie 443, HTTPS, www szyfrowane, które faktycznie zwróci nam jakąś stronę, HTTP status 200 i która posiada certyfikat wydany przez jeden z tych 3 CA. Proste zapytanie, uruchamiamy zapytanie w Shodan, Shodan nam daje wyniki. Zaskakujące jest, że wciąż jest tak dużo serwerów obsługujących tak stare protokoły szyfrowania. To będzie głównie Polska, mimo że ta mapka pokazuje Amerykę, z uwagi na to, że Certum jest ostatecznie polskim urzędem certyfikacji. Mamy wyniki, znaleźliśmy kilka przykładowych stron. Dla certyfikatu typu DV podstawowego mamy ewidencję czasu pracy RCP24, dla OV mamy Open Webmail jakiegoś Polpaka i znaleźliśmy punta.com.pl. Nie ma żadnej afiliacji, ani proszę ich nie hejtować, ani się z nich nie naśmiewać, po prostu byli w nieodpowiednim miejscu w nieodpowiednim czasie w wynikach. I oczywiście potrzebujemy też 4. stronę internetową, która będzie nieszyfrowana. Użyjemy prostej usługi ICANN has IP, chyba jest hostowana już obecnie przez Cloudflare'a, która po prostu zwraca nam bieżący adres IP. Po prostu robi to bez przekierowywania na HTTPS wersję strony. Przygotowania. Dawno tego nie robiłem, jako Linuxowiec obecnie. Całe szczęście robienie tego w maszynie wirtualnej znacząco pomaga przełknąć ten ból. Zaczynamy od Windowsa XP, Firefox 2.0, rok 2006, era przedpotopowa. Połączenie nieszyfrowane po HTTP, nawet nie mamy żadnego ostrzeżenia, nic. Wtedy to było standard, że się łączymy po zwykłym HTTP. Zabawne jest to, że jak spróbujemy się do HTTPS-a połączyć, to wtedy dostaniemy ostrzeżenie, czyli zachowanie odwrotne od bieżącego, gdzie obecnie jesteśmy ostrzegani, wręcz zniechęcani do nieszyfrowanych połączeń. Tak tutaj nas, hej, czy jesteś pewien, że chcesz to zaszyfrować?
Certyfikaty OV i EV wyglądają identycznie. Jak się połączymy, widzimy, mamy żółty pasek adresu jako forma przeglądarki informująca nas o tym, że połączenie jest szyfrowane. To jest certyfikat OV, Polpak, to jest certyfikat DV, RCP24, nie ma różnicy, nie ma żadnej kłódki, nie ma praktycznie nic. Możemy wejść w szczegóły certyfikatu w przeglądarce, to jest ładnie, może powiedzieć, że to jest wydane dla tej domeny, przez kogo. High Grade Encryption, jak na 2006 to jest High Grade Encryption. I również, tu już mam dalej, więc nie ma różnicy. Nieszyfrowane, normalnie szyfrowane żółto, nie ma zielonej kłódki. Przeskakujemy dalej do Firefoxa 4.0 Windows XP. Tutaj jedyne, co się zmienia, to to, że w momencie używania szyfrowanego połączenia nie mamy już żółtego pasku adresu, mamy tylko niebieską ikonę polpak.pl albo coś takiego obok faviconu strony. Firefox 5.0 bez zmian. Firefox 6.0 rok 2011 widzimy zieleń. Punta Robert Malinowski obok pasku adresu, ale zacznijmy od początku. Więc mamy DV i OV. Tak jak wcześniej mamy samo po prostu podświetlenie na niebiesko, certyfikat, ale jak wejdziemy w certyfikat typu EV, Extended Validation, mamy ładnie wyświetlone informacje nie tylko o tym, że certyfikat jest dla domeny, do której się łączymy, wystawiony, ale mamy rozszerzone informacje o firmie, o firmie, która jest właścicielem tej domeny, która zarequestowała ten certyfikat. Możemy wejść w szczegóły takiego certyfikatu i zobaczyć dokładny adres. Możemy zobaczyć dokładne identyfikatory tej firmy, jak na przykład numer REGON. Na podstawie tego nawet nietechniczna osoba jest w stanie łatwo zweryfikować, że łączy się do faktycznie strony tej firmy. Nie szukając obecnie w bazie WHOIS, kto zarejestrował tą domenę, albo próbować zgadywać po wynikach zapytania Google. To jest jasna informacja. To jest strona tej firmy. Możemy zweryfikować, tak, faktycznie ten REGON pokrywa się z danymi na jej własnej stronie. 139 końcówka. I coś takiego istniało przez 8 lat, aż do 2019. To są screenshoty z wersji Firefoxa 69, rok 2019. Jak widzimy, mamy dla certyfikatów nawet zwykłych, po lewo zwykłe OV, mamy ładną zieloną kłódkę tematycznie oraz dla certyfikatów EV mamy wciąż rozszerzone, łatwo widoczne informacje o firmie, która hostuje tą stronę. Firefox 70, wciąż 2019, zielona kłódka została wycięta i praktycznie cały ten bardzo fajny mechanizm do wskazywania właściciela strony został zastąpiony przez zwykłą szarą kłódkę. Tutaj w końcu występuje odwrócenie tego zachowania. SSL, szyfrowane połączenie, jest uznawane za domyślne, a nieszyfrowane teraz będzie nas ostrzegało. Widzimy dalej Firefox 70, standardowy certyfikat typu OV, ta sama kłódka, żadnej różnicy w pokazywaniu. Certyfikat DV, dokładnie to samo. W przypadku nieszyfrowanego połączenia mamy przekreśloną kłódkę informującą o braku szyfrowania połączenia. Obecnie, na jednej z najnowszych wersji, Firefox 1.3.9 wciąż jest szara, nudna kłódka. Trzeba faktycznie wkliknąć się w ten certyfikat, żeby zobaczyć, że tak, certyfikat issued to, nie tylko domena, ale Punta Robert Malinowski, konkretna firma. W szczegółach wciąż możemy zobaczyć REGON. Certyfikaty wciąż działają tak samo. To jest ten sam certyfikat. Zmienił się tylko sposób, w jaki przeglądarka go prezentuje użytkownikom. Chrome 137 nawet kłódki już nie wyświetla. Mają jakieś takie, nie mam pojęcia, jak oni to nazywają, ikona bezpośrednio na lewo od adresu strony. Czy to mają być suwaki, czy to ma być jakiś, nie mam pojęcia, co to jest. Zakładam, że suwaki w takim razie. Szczegóły certyfikatu, nazwa firmy jest schowana za 2 kliknięciami. Więc przeciętny użytkownik używający Chroma nie sprawdzi tego, bo jak to jest ukryte za 2 kliknięciami, każdy wymóg interakcji zmniejsza ilość osób, które to zrobią o 50%. A i tak zaczynamy z niewielką liczbą, bo przeciętny użytkownik w ogóle nawet nie spróbuje. Nieszyfrowane HTTP ma po prostu dopisek not secure
Edge 136 wyświetla szarą kłódkę dla szyfrowanych połączeń i dopisek not secure dla nieszyfrowanych połączeń. Jedyna ostoja to już martwy Internet Explorer zastąpiony przez Edge'a. W przypadku nieszyfrowanych połączeń IE po prostu zrobi to, co chcemy, się połączy. W przypadku DV i OV wyświetla szarą kłódkę, a dla EV ładnie wyświetla wciąż w ostatniej wersji 11 na cały pasek zielony kolor z informacjami Robert Malinowski. To jest jedyna rzecz, którą obecnie stary Internet Explorer robi lepiej, w mojej opinii, od Firefoxa i Chroma. Więc czym właściwie jest ten certyfikat EV? Dlaczego to wyróżnienie jest stosowane tylko w jego przypadku i dlaczego firmy faktycznie płacą za to albo płaciły za to? Są dwie różnice. Procesowa, ta główna, oraz techniczna, która tylko pokazuje typ procesu, który był użyty. Jak wszystkie certyfikaty, jak wszystkie rzędy certyfikacji, Certum, które używamy tutaj jako przykład, ma 3 rodzaje certyfikatów. DV, OV i EV. DV jako najmniej zaufany, wymaga jedynie udowodnienia kontroli nad domeną, na którą certyfikat jest wystawiony. Posiada w polu subject tylko domenę, na którą jest wystawiony. OV, Organization Validation, dodatkowo wymaga weryfikacji firmy występującej o certyfikat, dowodu tożsamości osoby, pracownika, który to robi i czasem wymagają również weryfikacji na przykład faktury, że firma kupiła tą domenę. W przypadku EV, Extended Validation, to jest najbardziej rozległy proces walidacji. Tak samo mamy wcześniej weryfikację firmy, weryfikację osoby, która występuje o to w imieniu firmy, ale nie jest wymagane byle jakie oświadczenie o zatrudnieniu. Osoba, która to robi, musi przedstawić pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania organizacji. Potrzebny jest dowód zapłaty za domenę. Trzeba jest dostarczyć dowód wpisu domeny do WHOIS, bazy WHOIS. Rachunek za media wystawiony na dane organizacji, na adres organizacji i oczywiście wpis w którymś z krajowych rejestrów spółek typu... Oczywiście, że w tym momencie wypadają mi nazwy z głowy. CIDG, dziękuję. Tutaj subject zawiera, tak, domenę, ale również zawiera dokładny adres spółki i jej identyfikator, na przykład REGON albo NIP. Są też drobne różnice w technicznych szczegółach, ale nie będziemy ich omawiać. Najważniejszy jest proces. Każda przeglądarka wiedziała, który urząd certyfikacji robi jakie certyfikaty, jak one się różnią i na podstawie tego wyświetlała właśnie odpowiedni wskaźnik. Podsumowując, główna różnica jest w procesie weryfikacji wnioskodawcy o certyfikat, a sam certyfikat z technicznego punktu widzenia nie różni się. To są te same funkcje kryptograficzne. Osobiście bardzo lubiłem ten certyfikat, bardzo ten mechanizm pokazywania tych certyfikatów. To jest coś, co ja mojej mamie mogę wytłumaczyć, żeby sprawdziła. Z łatwością może rozróżnić mBank SA z siedzibą w Warszawie od EM Bank, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu Dolnym. Żeby rozróżnić, czy faktycznie się loguje do swojego banku, czy do czegoś, co się podszywa pod jej bank, bo otrzymała taki link w mailu. Problemem była i jest implementacja. Wysokie koszty i skomplikowane procedury uzyskania takiego certyfikatu po prostu skutkowały niską adopcją, a niska adopcja spowodowała usunięcie tego mechanizmu z przeglądarek, więc całe przedsięwzięcie się i tak zapadło. Więc kryptografia one-on-one. Omówimy podstawy, na podstawie czego te certyfikaty działają. Nie będę was zamęczać greckim, po prostu przejdziemy się przez to. Jeden fajny szczegół, który lubię z kryptografii. Starożytni Grecy, konkretnie Spartanie, używali skitali, takich drewnianych cylindrów z paskiem pergaminu i napisaną wiadomością. Pergamin zawierał, tak, zapisaną wiadomość, ale żeby poprawnie ją odczytać spośród otaczających ją losowych liter, trzeba było natoczyć ten pergamin na cylinder o dokładnie takich samych wymiarach, jak ten, na którym wiadomość była zapisana. Bo w przeciwnym wypadku dostawaliśmy bełkot. Inne litery nam się układały na stronie cylindra, na której mieliśmy odczytać wiadomość. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o kryptografii, polecam Poznańskie Centrum Szyfrów Enigma. Jest przy Poznańskim Zamku. Polecam zaplanować sobie kilka godzin na wizytę u nich, ponieważ mają sporo fajnych, rozsianych zagadek i zadań praktycznych po całej swojej wystawie.
Więc nowocześnie i podstawy. Kryptografia symetryczna, asymetryczna. Strzelam, że wszyscy słyszeli przynajmniej o tej różnicy. Ci z was na tyle pechowi, aby wybrać studia o kierunku matematycznym lub informatycznym, całkiem możliwe, że musieli to liczyć na kartkach papieru ręcznie. Nie zazdroszczę. Jeżeli to robiliście, już wiecie więcej o szczegółach takich matematycznej implementacji, tego więcej ode mnie, nie będziemy tego poruszać. Kryptografia symetryczna, w dużym uproszczeniu, używa tego samego sekretu, tego samego klucza po obydwu stronach komunikacji nadawczej i odbiorczej. Tak działały wspomniane wcześniej skitali, tak działa szyfr Cezara, tak działa szyfr książkowy, gdzie kluczem jest fragment konkretnej książki, tak działa niemożliwy do złamania one-time pad, który tak naprawdę jest kluczem książkowym, tylko że jest bardzo specjalną książką. Zarówno nadawca, jak i odbiorca komunikacji muszą posiadać ten sam klucz, ten sam sekret, to samo hasło, najczęściej wymienione między sobą w bezpieczny sposób, na przykład spotykając się na żywo, aby potem zabezpieczyć, szyfrować informacje przekazywane niezaufanym kanałem komunikacji. W przypadku większej ilości stron w komunikacji albo wszyscy używają tego samego klucza, co się łatwo skaluje, ale nie jest specjalnie bezpieczne, albo każde dwie strony w grupie ustalają własny klucz, co jest bezpieczniejsze, ale się nie skaluje, bo generujemy n kwadrat sekretów. Każda wiadomość wtedy jest szyfrowana oddzielnie od każdego nadawcy do każdego odbiorcy. Kryptografia asymetryczna, zamiast współdzielonego sekretu, używa unikalnej dla każdej ze stron pary kluczy prywatnych i publicznych. Część prywatna jest prywatna, część publiczna jest udostępniona drugiej stronie komunikacji. Obydwa elementy są matematycznie powiązane. Część publiczna jest wynikiem funkcji na części prywatnej. Ponownie, nie będziemy mówić o matematyki. W skrócie, dzięki temu matematycznemu powiązaniu jeden pasuje do drugiego. Operacje wykonane jednym kluczem z pary pasują do operacji wykonanej do drugiego klucza. Żeby odszyfrować coś zaszyfrowanego kluczem publicznym, potrzebujemy klucza prywatnego. Żeby zweryfikować coś podpisanego kluczem prywatnym, musimy posiadać klucz publiczny. Klucz prywatny udowadnia tożsamość, posiadanie tego klucza, a publiczny pozwala na zabezpieczoną interakcję z posiadaczem tego klucza prywatnego. Ale tutaj mamy podstawowy problem. Tożsamość, a dokładnie weryfikacja, udowodnienie jej. Algorytmy kryptografii asymetrycznej, weźmy tutaj na przykład RSA, operują na kluczach. Klucz to nie jest tożsamość tak naprawdę sama z siebie. To nie jest identity. Klucz publiczny jest powiązany do konkretnej matematycznej definicji klucza prywatnego, ale nie jesteśmy w stanie zaszyfrować wiadomości do konkretnej osoby, zweryfikować, że wiadomość pochodzi od konkretnej osoby. Jesteśmy jedynie w stanie zweryfikować, że wiadomość pochodzi od kogoś mającego dostęp do pasującego klucza prywatnego. Więc mamy ten sam problem. Musimy najpierw wymienić się tymi kluczami publicznymi poprzez zaufany kanał komunikacji, aby potem móc ich używać w niezaufanym kanale komunikacji, jakim jest globalny internet. Tak. To w przypadku naszego tutaj spotkania tak jest proste. Możemy się z łatwością wymienić kluczami. To jest mój klucz GPG publiczny, to jest mój klucz Edge, to jest mój publiczny klucz SSH. Możecie zeskanować, użyć tego do zaszyfrowania wiadomości i być pewni, że tylko ja będę mógł tę wiadomość odczytać. Ale to się nie skaluje. Tutaj na sali fajnie możemy się wymienić tym, ale w przypadku internetu, gdzie nie jesteśmy w stanie spotkać osoby z Ameryki na żywo, żeby się wymienić kluczami, no to może być trochę problematyczniejsze. Na szczęście sporo sprytniejszych ode mnie ludzi już pomyślało i znalazło kilka sposobów. Mamy tak zwane TOFU, Trust on First Use. To jest to, czego używa obecnie SSH. W momencie pierwszego połączenia się do serwera albo w momencie pierwszej komunikacji klient po prostu pobiera i akceptuje to, co serwer mu wyśle i zapisuje lokalnie do przyszłego użycia. Tak, to nam zabezpiecza wszelkie późniejsze sesje, ale no, mamy wciąż ten sam problem w momencie pierwszego połączenia. Skąd wiemy, że nasze pierwsze połączenie jest do faktycznego, legitnego serwera, a nie jest przechwycone przez atakującego? Mamy rozwiązanie Web of Trust, czyli wykorzystywane w GPG albo PGP, jak to woli. Założeniem tego systemu jest to, że ja mam znajomych, ty masz znajomych, prawdopodobnie nasze pule znajomych w pewnym momencie gdzieś się łączą. Więc jeżeli ja ufam mojemu znajomemu i ty ufasz swojemu znajomemu i nasi znajomi mają jeszcze jakiegoś wspólnego znajomego, możemy podążyć tą ścieżką w celu wzajemnej walidacji naszych kluczy.
To oczywiście wymaga sporego zaufania w tych pośredniczących znajomych, że poprawnie zwalidowali zaufanie do swoich znajomych, etc. Mamy również to, o czym będziemy mówili dzisiaj, czyli urzędy certyfikacji, Certification Authorities. To jest zaufana, centralna, trzecia osoba, która poświadcza, że dany klucz publiczny należy do danej tożsamości, danej osoby. I robi to z użyciem właśnie certyfikatów. Certyfikaty w tym kontekście to jest właśnie forma poświadczenia wydana przez Urząd Certyfikacji, że dany klucz należy do danej osoby, danej firmy, danej organizacji, danego obiektu. To może być dowolny obiekt logiczny lub fizyczny. Wszystko zależy od procesu, który jest użyty do walidacji takiej tożsamości. Na przykład akceptowany przez europejskie rządy podpis zaufany według dyrektywy eIDAS, no technicznie rzecz biorąc to jest to samo, co certyfikaty SSL używane w przeglądarkach. Ale z operacyjnego punktu widzenia podpis kwalifikowany, dziękuję. Ale tak, technicznie to jest ten sam, to jest certyfikat wciąż i w teorii możemy ich użyć wymiennie, ale jako, że klient, druga strona komunikacji oczekuje pewnego rodzaju certyfikatu i to zależy od po prostu kontekstu, w jakim operujemy. Technicznie zadziała, ale mało kto to przyjmie, jeżeli tak użyjemy krzyżowo certyfikatów. Więcej o certyfikatach powiem za moment, ale najpierw urzędy certyfikacji. Szybko mówimy, ponieważ kończy mi się powoli czas, a jestem dopiero na slajdzie 88. Jak już wspomniałem, to jest zaufana trzecia strona. Nie bierze ona udziału w komunikacji, ale umożliwia wzajemną weryfikację stron tej komunikacji bez potrzeby bezpośredniej wymiany kluczy publicznych oddzielnym, bezpiecznym kanałem. Logika jest prosta. Podobnie jak w przypadku Web of Trust, jeżeli ja i ty obydwoje ufamy temu samemu urzędowi certyfikacji, albo dwóm różnym, to możemy zaufać tym, że urząd powie, hej, ten klucz należy do tej osoby, ty możesz zaufać, że twój zaufany urząd powie, hej, mój klucz należy do mnie, no i na podstawie tego zaufania możemy się dogadać. Tak, to pominiemy. Mamy dwa typy urzędów certyfikacji, bardzo ogólnie. Mamy publiczne oraz prywatne. Publiczne z racji tego, że są uznawane za zaufane przez ogół komunikacji, są domyślnymi ustawieniami naszych technologii, naszego programowania, czyli najczęściej wybierane przez producentów lub deweloperów, a nie przez użytkowników. Na przykład Microsoft Trusted Root Program. Każdy zainstalowany Windows po prostu w ramach instalacji ma dostarczony przez Microsoft listę zaufanych urzędów certyfikacji, które jest używane do walidacji połączeń do innych serwerów. Możemy to modyfikować, albo jako administratorzy, albo jako użytkownicy, ale to Microsoft daje nam defaulty. Mamy również Mozilla Root Store, który jest używany przez większość świata FOSS. Oczywiście ogarniane przez Mozilla Foundation. Prywatne urzędy certyfikacji są prywatne. Zaufanie do nich jest ograniczone najczęściej do konkretnej firmy, korporacji, grupy osób. Każda firma, która zdeployowała Active Directory w swojej sieci, tak zwaną domenę, zdeployowała prywatny urząd certyfikacji, ponieważ Active Directory mocno się opiera na certyfikatach do walidacji chociażby członkowstwa komputerów w tej domenie. Clue jest taki, że to nie jest domyślne. To jest coś, co musi być zrobione przez admina, przez użytkownika. To czyni to prywatnym urzędem versus publicznego. Bo jeżeli nie należymy takiej domeny, się podłączymy domowym laptopem, prywatnym laptopem do sieci firmowej, która używa certyfikatów firmowych, dostaniemy taki błąd. There is a problem with this website security certificate, albo jakąś wariacją tego. Więc do czego są certyfikaty wykorzystywane? TLS, dawniej SSL, najpopularniejsze użycie HTTPS, według polityk z Certificate Authority / Browser Forum. 3 typy certyfikatów, DV, OV, EV, zielona kłódka. Trochę przyspieszę, ponieważ mamy mało czasu. Mamy masę protokołów. TLS jest świetnym protokołem, ponieważ to jest Generic Encapsulating Protocol. Możemy praktycznie cokolwiek wpakować do środka. SSL albo TLS nam otworzy tunel pomiędzy dwoma endpointami i wewnątrz po prostu clear tekstem przesyłamy dane i ufamy, że TLS nam to ładnie zaszyfruje i przekaże dalej. Jeżeli mamy dowolny protokół na TCP, easy, TLS. Jeżeli mamy dowolny protokół na UDP, easy, DTLS. Inne zastosowania to tak, podpisywanie plików wiadomości, weryfikacja sygnatur, PGP, GPG,
którejś z tych dwóch, albo nowocześniejsza alternatywa w postaci Edge'a, albo podpis kwalifikowany. Mamy EMV smart cardy, mamy PIV smart cardy, typowe karty używane w przypadku EMV do płatności bankowych, do terminale płatnicze, etc. PIV to najczęściej tag używany do identyfikacji w jakichś systemach, na przykład możemy zrobić do Windowsa logowanie używając karty wsuwanej do komputera na podstawie certyfikatu zapisanego na karcie. Mamy właśnie podpisy elektroniczne, dyrektywa eIDAS, podpisy kwalifikowane. Ale żeby poprawnie używać tych certyfikatów, żeby one faktycznie dawały nam to bezpieczeństwo, którego oczekujemy, musimy je zwalidować. Walidacja polega na 4 takich głównych czynnikach. Zaufanie, czy certyfikat jest zaufany przez urząd certyfikacji, któremu ja ufam, czy czas ważności jest aktualny. Każdy certyfikat posiada datę od do, no i musisz to spełnić, więc NTP jest całkiem ważne, żeby mieć poprawny zegar w komputerze. Mamy odwołanie, opcjonalne, ale tak, klient powinien zweryfikować, czy certyfikat nie jest odwołany przez urząd certyfikacji za pomocą CRL albo OCSP oraz czy certyfikat jest używany zgodnie z przeznaczeniem. Ponownie, certyfikat podpisu kwalifikowanego nie nadaje się do weryfikacji stron SSL, do stron HTTPS-ie. To pominiemy. Walidacja, w cudzysłowie tym razem, ponieważ walidacja w teorii jest fajna i prosta i przyjemna i dopóki używamy popularnych bibliotek kryptografii, wszystko będzie ok. Ale ludzie to ludzie. I niestety krypto jest just math, to jest po prostu matematyka pod inną nazwą, a matematyka jest trudna. Szczególnie jeżeli zabierają się za to deweloperzy, którzy myślą, że są lepsi niż inni. Tak, po prostu zaimplementuję samemu SSL-a, albo po co mi walidacja tego certyfikatów, po prostu zrobię samą wymianę kluczy RSA, albo nie potrzebuję pełnej wymiany przez Diffie-Hellman, po prostu to zrobię pocztą. Były takie fajne sytuacje, szczególnie gdy to były, już nie pamiętam lat, ale stąd się wzięło określenie export grade cryptography, gdzie eksport zaawansowanej kryptografii ze Stanów był uznany za handlowanie brońmi. I kody źródłowe do pewnych algorytmów były przesłane, wydrukowane w formie heksadecymalnej na kartkach papieru i wysłane pocztą do Europy, ponieważ przesłanie gotowego oprogramowania, gotowego kodu źródłowego było uznawane za nielegalne. Ale ja lubię takich ludzi, którzy tak twierdzą. Ci ludzie się przyczyniają do bieżącego zapotrzebowania na ludzi w mojej branży, którzy myślą, że są lepsi od innych. Więc możemy wziąć z łatwością takie przykłady błędnej walidacji certyfikatów, jeżeli zapytamy MITRE CWE. CWE, Common Weakness Enumeration, baza danych opisująca popularne błędy robione przez deweloperów w oprogramowaniu. CWE 295, Improper Certificate Validation, jest tak dużym problemem, że ma aż 5 podrekordów oraz mamy 322, Key Exchange Without Entity Authentication. Pominę tu trochę. Demo numer 1, fantastycznie, mamy 12 minut. Każdy ten certyfikat zapewne widział, szczególnie w firmie albo w szkole, w sieci szkolnej. To jest na starszej wersji Firefoxa. Nowsze wyglądają trochę inaczej oczywiście. I nowsze idą trochę dalej. Nowsze wersje przeglądarek nie zawsze już pozwalają dodać wyjątek, albo nie zawsze pozwalają pominąć ten komunikat i to z dobrego powodu. Jeżeli ja to widzę w pracy, u mnie w firmie, to wiem, że będę musiał napisać bardzo fajnego maila do kogoś, bo ktoś coś mocno spartaczył. Tak się dzieje, gdy przeglądarka oczekuje SSL-a, ale nie może go zweryfikować poprawnie, nie może zwalidować tego certyfikatu. Powodów może być masa, to może być albo próba hakerska, albo po prostu jakaś incydentalna zmiana, na przykład certyfikat wygasł, nikt go nie wymienił na czas. Ale wciąż jest to widok bardzo popularny, szczególnie w firmach lub w home labach. Jeżeli trzymacie home laba i hostujecie własne usługi, nie wszystkim się chce wstawiać zaufane certyfikaty do swoich wewnętrznych usług, ale warto. Jako demo ponownie użyjemy przykładu home labowej aplikacji ArchiveBox. Bardzo fajna aplikacja, open source, basically self-hosted wersja Wayback Machine. Pozwala nam zrobić własne archiwum stron internetowych w danym czasie. Uruchomione same z siebie, działa tylko po HTTP, zupełnie nieszyfrowane. No ale jeżeli coś jest nieszyfrowane, no to jak mamy jakieś poświadczenia, wpisujemy login i hasło
i ktoś akurat niestety przechwytuje naszą komunikację Wiresharkiem czy jakimkolwiek innym narzędziem, z łatwością może wyświetlić: hej, tutaj są wszystkie requesty HTTP, tutaj jest próba zalogowania się do panelu admina i tutaj jest użyte hasło. No tego się obecnie nie robi, szczególnie w firmach. Więc podstawowym wymogiem teraz w każdym firmie, w każdej sieci jest implementacja SSL. Tylko że sporo ludzi idzie na skróty i implementuje self-signed SSL zamiast pełnoprawnego certyfikatu. Więc zróbmy dokładnie to. Wygenerujemy certyfikat SSL, self-signed na serwerze, zmodyfikujemy konfigurację NGINX-a, aby po prostu użył tego certyfikatu i wystawił aplikację na porcie 443. No i w tym momencie, jak zastartujemy NGINX-a i się połączymy, to widzimy ten komunikat, że połączenie jest nieszyfrowane. Jeżeli użytkownicy są do tego przyzwyczajeni, albo gorzej, są instruktowani przez administratorów, żeby po prostu kliknąć tutaj i kliknąć dalej, zaakceptuj ryzyko i się dostaną, to będą to robić. No, rolą pracownika jest robienie roboty, tak? Muszą, jeżeli potrzebują aplikacji, żeby wykonać swoją pracę, to się przeklikają przez wszystko. Ale oczywiście tak, mamy szyfrowane połączenie. W przypadku Wiresharka no, zauważymy jedynie zaszyfrowaną komunikację. Jeżeli mamy szczęście, zobaczymy SNI oraz rozpoczęcie sesji szyfrowanej, która nam powie, do jakiej aplikacji użytkownik się łączył, box hspos.pl. No ale jak chcemy faktyczne dane zobaczyć przesłane, no to widzimy tylko zaszyfrowane bajty. Czy to pomogło? Oczywiście, że nie. No bo użytkownik w tym momencie nie jest w stanie wiedzieć, czy się łączy do faktycznego serwera aplikacyjnego, czy do atakującego, który jest pomiędzy nim a serwerem. Po prostu to delikatnie utrudnia zadanie atakującemu, ale jeżeli atakujący jest w pozycji, gdzie może z łatwością przechwycić ruch, no to wsadzenie samego siebie albo wsadzenie kontrolowanego przez niego serwera w tą komunikację nie jest specjalnie wymagającym krokiem. Popularne narzędzie Mitim Proxy umożliwi nam obejście tego problemu. Mitim Proxy po prostu będzie nasłuchiwało na porcie 443 albo w jakiś sposób inny przechwytywało ruch. Ma masę możliwości konfiguracji. I taki użytkownik, jeżeli się zaloguje, ponownie zaloguje, przeklika się przez tak samo wyglądającą stronę błędu i wpisze swoje poświadczenia, kliknie OK, wyśle certyfikat, wyśle swoje poświadczenia, no to Mitim Proxy wszystko zauważy. Mamy nasze hasło. SSL nam w niczym nie pomogło, ponieważ no jeżeli nie wiemy, z kim się komunikujemy, to po co nam szyfrowanie do tej osoby. Dlatego jeżeli jesteście gdzieś, na przykład szczególnie w sieciach gościnnych, w kawiarniach albo w hotelach, albo na lotniskach i widzicie coś takiego? Nie, po prostu nie. Quiet failures are the worst type of failures. To nie było takie najgorsze, ponieważ przynajmniej dostaliśmy komunikat błędu, ale jeżeli taki błąd z wyłączeniem walidacji popełni programista, deweloper aplikacji, no to taki błąd, takie ostrzeżenie będzie zaakceptowane po cichu, najczęściej bez wiedzy użytkownika. No i mieliśmy takich sporo przykładów. Są 3 popularne CVE. 2011 3061 Google Chrome nie waliduje poprawnie certyfikatów przy użyciu proxy SPDY. To jest predecesor obecnego HTTP2. Apple 2014 bug w bibliotece używanej w kilku produktach Apple'a nie walidował sygnatury serwera, do którego się łączył. I nikt o tym nie wiedział, no bo skąd mieli, to produkt Apple'a, on robi co chce. I Samsung 2023, jeden z nowszych i ciekawszych przykładów, konkretnie był bug w aplikacji Photo Agent. Nie jest do fot, nie jest do zdjęć. To jest aplikacja używana do pobierania łatek oprogramowania over the air. Więc jeżeli tutaj nie ma walidacji sygnatur i ktoś przechwyci ten ruch i może go zmodyfikować, to atakujący może nam w locie podmienić aktualizację oprogramowania serwerów Samsunga na taką zawierającą złośliwy kod. Fantastyczne. Demo drugie, TOFU, 5 minut niecałe, więc chyba zdążymy. Podejście Trust on First Use używane w przypadku SSH. Jeżeli kiedykolwiek łączyliście się do serwera SSH, widzieliście ten dokładny komunikat. Przy pierwszym połączeniu do tego serwera klient nie wie o tym serwerze, więc zapyta was jako użytkownika, czy ten fingerprint, czy ten klucz publiczny jest zaufany. No ale skąd ja mam to wiedzieć? Ja jestem pracownikiem, ja mam zrobić swoje zadanie, więc się przeklikam i będę robił dalej swoje, tak? Z reguły to działa well enough, żeby tego nie zastępować. Ale jak to zaakceptujemy? Dostajemy informację, że tak, zostało dodane do listy hostów, to the list of known hosts.
Co to jest ta lista? To jest po prostu folder tekstowy w folderze naszego użytkownika, który zapisuje wszystkie napotkane serwery i wszystkie klucze publiczne tych serwerów do późniejszego odniesienia. Dzięki temu przy następnej próbie połączenia już nie widzimy tego komunikatu, ponieważ klient już zna te klucze i zweryfikował je ze swoją zapisaną lokalnie listą. Jeżeli logi pokazujące to, że odpytujemy te konkretne pliki, jeżeli spróbujemy się połączyć do tego samego serwera, tego samego IP czy domeny, ale klucze nam nie pasują, no to SSH będzie bardzo wokalne w tym zakresie i powie nam, że prawdopodobnie ktoś próbuje przechwycić nasze połączenie. Ale to się też zdarza. Jeżeli zarządzamy, nie wiem, setkami albo tysiącami serwerów Linuxa, czasem się zdarzy, że na przykład admini muszą zreimage'ować konkretny serwer, zredeployować go albo przywrócić z backupu. Może się klucze w jakiś sposób uszkodziły, albo przywróciła się poprzednia wersja, albo przy redeployu po prostu się nowe zainstalowały. Ale IP tego serwera zostało takie same. Dostaniemy dokładnie ten błąd, bo klucze się zmieniły, ale IP jest takie same, albo domena. Rozwiązanie jest proste, usunąć wpisy tych serwerów z listy non-hosts, no i potem się ładnie połączymy z ponownym zapytaniem, czy temu zaufać. Łatwe do obejścia. Ale wciąż, no skąd mamy wiedzieć, że to pierwsze połączenie faktycznie było zaufane, a nie przechwycone? Nie jesteśmy w stanie. Chyba że weźmiemy ten fingerprint wyświetlony i pójdziemy do admina się zapytać na żywo, hej, czy ten serwer ma faktycznie te klucze? Ale no raczej admin na was krzywo spojrzy w tym momencie. Fun fact, te klucze, jak większość rzeczy w Linuxie, po stronie serwera są po prostu pliki. Z łatwością możemy je po prostu skopiować albo usunąć i zregenerować, wymusić regenerację tych kluczy na serwerze i w tym momencie wszystkim innym pracownikom wyrzucić te błędy. No bo klucze się zmieniły, tak? Serwer jest ten sam, IP jest to samo, ale klucze się zmieniły, więc uniemożliwimy pracę w ten sposób dużej ilości osób, dopóki się nie ogarną. Rozwiązanie? SSH obsługuje certyfikaty zarówno serwerów, jak i klientów. Konfigi są względnie proste do zrobienia, da się to zrobić. Są bardzo fajne opcje, na przykład można zastrzec konkretne certyfikaty użytkowników tylko do konkretnych poleceń w ramach samego certyfikatu, bez potrzeby dalszej konfiguracji po stronie serwera. Więc bardzo sporo zaawansowanej funkcjonalności jest w tym zakresie. Demo trzecie, 2,5 minuty, moje ulubione. Wi-Fi. Wszyscy używamy Wi-Fi, jest wygodne. Wi-Fi w takim użytku domowym używa trybu PSK, trybu personal. PSK, pre-shared key, każdy użytkownik sieci ma to samo hasło. Są wyjątki, ale załóżmy, że tutaj mówimy o takim typowym domowym Wi-Fi. Każdy użytkownik ma to samo hasło. Sama implementacja tego jest całkiem fajna. To hasło tak naprawdę nigdy nie opuszcza klienta. Tak, wpisywanie hasła nam się kojarzy z, nie wiem, wpisywaniem loginu i hasła do jakiejś strony internetowej, gdzie klikamy OK i wiemy, że HTTP wysyła nam formularz do serwera, serwer to weryfikuje. W przypadku Wi-Fi tak nie jest. Hasło nigdy nie jest wysyłane do routera czy access pointa, do którego się łączymy. Gdyby tak było, wykradanie tego hasła byłoby banalne. Wystarczy po prostu stworzyć gdzieś na mieście sieć Wi-Fi o takiej samej nazwie jak w czyimś domu, no i jak urządzenie tej osoby tam się pojawi w zasięgu tej sieci, to po prostu wyślę hasło i atakujący może je przechwycić. Designerzy Wi-Fi na szczęście przewidzieli tę sytuację i zaimplementowali tak zwany four-way handshake. Ponownie, matematyka jest ponad moją głowę, ale w dużym uproszczeniu. Klient oraz access point na podstawie SSID i hasła i losowych przekazanych sobie nawzajem wartości obliczają klucz sesji i tego klucza sesji używają do symetrycznego szyfrowania wiadomości wymienianych pomiędzy jednym i drugim. Więc w tym momencie, jeżeli któryś z nich ma złe hasło, to w wyniku tego procesu klucze otrzymane dla klienta i dla serwera będą inne, no i nie będą mogły odszyfrować nawzajem swoich wiadomości. To się rozsypuje w momencie, gdy chcemy Wi-Fi Enterprise zrobić, to używane w firmach. Ponieważ używamy AppRadiusa, każdy użytkownik ma indywidualne poświadczenia. Często do Wi-Fi wykorzystywane jest to samo hasło, co do komputera, co do domeny. No to wtedy mamy trochę prostsze sytuacje. Jako że takie użycie Wi-Fi enterprise'owe jest z reguły zamierzone dla komputerów firmowych, no to taki admin tej sieci w firmie używa Active Directory, żeby skonfigurować polityki, mówi komputerom, hej, komputery łączy się do tego konkretnego access pointa z takim loginem i hasłem
No ale wciąż, w tym momencie wysyłamy na ślepo login i hasło, więc jest etap walidacji, ponownie używa certyfikatów, najczęściej na poziomie serwera Radius. Tutaj wymagamy walidacji certyfikatu oczywiście. No i dzięki temu, że ta polityka konfiguracji sieci Wi-Fi jest wysyłana z poziomu domeny jako polityka, no to ona również uwzględnia powiedzenie i weryfikuj certyfikat serwera w oparciu o ten konkretny urząd certyfikacji. I to dopóki operujemy na komputerach służbowych, działa perfekcyjnie dobrze, ale jak zwykle głównym problemem w cyberbezpieczeństwie są użytkownicy. Pracownik ma telefon i zamiast korzystać z LTE i limitowanego pakietu danych, chciałby podłączyć swój telefon do sieci Wi-Fi, kiedy jest w biurze. Próbuje wklikać się w telefonie w tą sieć Wi-Fi, ale pojawiają mu się jakieś dziwne zapytania, coś czego nie ma w Wi-Fi domowym. Dowiedział się od innego pracownika, że da radę się podłączyć. Musi tylko użyć swojego loginu i hasła do swojego konta w domenie, no i musi wybrać tą fajną opcję. No, używać certyfikatów systemowych nie przejdzie, bo sieć Wi-Fi używa certyfikatów, które są zaufane tylko przez prywatny urząd certyfikacji wewnątrz firmy. To co ma zrobić ten pracownik? Wyeksportować zaufanie do urzędu certyfikacji ze swojego służbowego laptopa i wgrać go na telefon? Jasne. Po prostu kliknij, nie sprawdzaj. Nie. Samsungi to przyjmą. Chyba to domyślnie już Android nie umożliwia od którejś wersji niedawnej, ale no wciąż sporo telefonów na to z łatwością pozwoli. No i w tym momencie gratulacje, zostałeś człowieku zhakowany, ponieważ jeżeli twój telefon się zauważy podobnie nazwaną sieć Wi-Fi na kawiarni, na lotnisku, gdziekolwiek indziej, to po prostu radośnie prześle twój login i hasło do firmy. Więc nie tylko ty jesteś zhakowany, ale też twoja firma. Dokładnie ten eksperyment zrobiłem, jak pracowałem w Inei, w Fiberhostie, na wydarzeniu dla pracowników na zewnątrz. 2000 osób, znaleźliśmy ponad 100 kilka osób, które miały tak skonfigurowany telefon i radośnie wysyłały wszystkim dookoła swoje loginy i hasła. Nie róbcie tego. Jasne, mam tylko jeden mikrofon, nie ma obiegowego, chodź mi Stefan, pomóż. Pospiesz się. Jesteśmy po czasie, delikatnie. Komu? Więc to jest koniec, dziękuję bardzo. Czas na pytania. Ja tylko chciałem coś dopowiedzieć, bo sam byłem mega zaskoczony, ale nasze chociażby telefony i każde inne urządzenie, które ma uruchomione Wi-Fi, bardzo chętnie co jakiś czas wyrzuca sobie w przestrzeń informacje o tym, jakie by chciało sieci zobaczyć. Tak. I to jest jeszcze gorszy mechanizm w połączeniu z tym, to jest po prostu killer. I w tym momencie nasz telefon na przykład, nie wiem, systematycznie co 5 sekund wysyła sobie w świat informację, że chętnie by wybudził router, który ma takie bez ID, no i dostajemy automatycznie listę na przykład 10 zaufanych sieci. Tak, dokładnie, to jest bardzo fajne combo. Coś, co właśnie też wykorzystałem wtedy na tym evencie firmowym. Po prostu urządzenie nasłuchiwało na probe requesty wysyłane przez urządzenia, pytające, hej, czy ktoś z was przypadkiem nie jest moją zaufaną siecią Wi-Fi? Po prostu odpowiadał tak na wszystko. Tworzył tą sieć Wi-Fi w locie i przyjmował próbę zalogowania się. Cześć. Tak, jeszcze wracając do tego SSH, że tam klientowi się pokazuje fingerprint i człowiek musi to zaakceptować albo nie i tak dalej, no to jest problem dystrybucji wcześniejszej informacji o tych fingerprintach, nie? Natomiast jest na to mechanizm, nazywa się on SSH-FP, to jest typ rekordów w DNS-ie, który możesz ustawić na daną maszynę i możesz powiedzieć swojemu klientowi SSH, żeby sprawdził to z DNS-em. Jeśli się zgadza, to możecie wpuścić bez żadnego tego pytania, nawet przy pierwszym połączeniu. Natomiast w praktyce w życiu nie widziałem, żeby ktoś tego używał. No właśnie, to jest ta kwestia. To oraz użycie certyfikatów do SSH są bardzo dobrymi opcjami, no ale kto z nas widział faktyczny deployment tego, bo ja nie. Super, dziękuję bardzo. Niestety nie mamy czasu na więcej pytań. Będę się tu kręcił w okolicy, więc możecie mnie podpytać. Mamy kolejną rozmowę.